Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 28 odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar wykonamy cały układ parorozdzielczy parowozu. Wykonamy w nim kilka zmian, tak aby układ mógł być wykonany jako ruchomy. W trakcie filmu, w uproszczeniu, opowiem trochę o budowie i zasadzie działania tego układu. Zapraszam na film. Na początku zajmiemy się belką stawidła. Wszystkie elementy podklejamy najpierw odpowiedniej grubości kartonem. W elementach numer 58E, F, G wybijamy otwory i wycinamy elementy. Wycinamy teraz pozostałe elementy belki. W oznaczonych miejscach również wybijamy otwory. Zaczniemy od elementu numer 58 i 58C. Należy zwrócić uwagę, aby element numer 58C przykleić od strony mniejszego otworu elementu numer 58. Kolejny element to ścianka numer 58A. Element ten musi być przyklejony do wewnątrz w obu belkach mocowania jarzma. Wskazane teraz elementy to belka lewa. Pozostałe dwa elementy należą do belki prawej. Tak więc przyklejamy element numer 58A. Najpierw sklejamy belkę prawą. Oczywiście można zacząć sklejać najpierw belkę lewą. Smarujemy klejem i przyklejamy. Kolejny element to ścianka numer 58B, którą przyklejamy od zewnątrz w obu belkach. Następnie doklejamy do całości element numer 58D. W taki sposób sklejamy obie belki. Do każdej z belek przyklejamy dwa elementy numer 58E. Jeden na element numer 58B i drugi na element numer 58A. Za pomocą pręta przyklejamy elementy do belki. W parowozie zastosowano najpowszechniej stosowane stawidło inżyniera Edmunda Hausingera. Stawidło to mechanizm rozrządu pary lub mechanizm parorozdzielczy. Sterujemy nim wpuszczanie i wypuszczanie pary w cylindrach silnika parowego. Od jego ustawienia zależy kierunek jazdy parowozu, moc silnika oraz zużycie pary. Przyklejamy element numer 58G na element numer 58A. Znowu pracę ułatwiamy sobie prętem.
Na koniec budowy belki zostaje nam element numer 58F. Przyklejamy go na element numer 58B. Skleimy teraz jarzma. Na element numer 59 przyklejamy elementy numer 59A. Z dołu jarzma przyklejamy większe elementy numer 59A. Natomiast na górze jarzma przyklejamy mniejsze elementy numer 59A. Oba jarzma wykonujemy jednocześnie. Obracamy elementy jarzma i przyklejamy elementy numer 59A tak samo z drugiej strony. Z obu stron elementu numer 59 doklejamy elementy numer 59B, przyklejając je na elementy numer 59A. Również i tutaj pomocny będzie 2 mm pręt. Przystępujemy teraz do sklejania wodzidła suwaka. Zaczynamy od elementu numer 60A, który składa się z dwóch elementów. Zaczniemy od elementu krótszego, który przyklejamy na jeden z elementów numer 60. Smarujemy klejem i przyklejamy element. Następnie przyklejamy dłuższą część elementu numer 60A. Element ten musi być przyklejony równo z miejscem zagięcia. Element smarujemy klejem i przyklejamy. Tak samo sklejamy drugi wodzik.
Na tym etapie sklejania pomalujemy wszystkie elementy wodzidła czerwoną farbą. Vallejo Model Color 70908. Przy okazji malujemy również sklejone wcześniej belki. Przygotujemy teraz blachę numer 61 i 62. Najpierw naklejamy na nie po 8 imitacji śrub. Trasujemy miejsce przyklejenia elementu numer 62, następnie go przyklejamy. Sklejone ze sobą blachy pomalujemy tą samą czerwoną farbą co elementy stawidła. Po wyschnięciu farby metodą suchego pędzla przybrudzamy wszystkie wcześniej pomalowane elementy farbą Vallejo serii Train Color numer 73002. Przygotujemy teraz mocowanie jarzma do belki. Aby wodzik mógł przesuwać się po całej jego długości, oś mocująca nie może przechodzić przez całe jarzmo. Dlatego przyklejamy je tylko do elementu numer 59B. Oś mocującą wykonaliśmy z 2 mm drewnianego patyczka. Po przyklejeniu osi malujemy ją farbą Vallejo serii Train Color numer 73002. Zagięcia wodzika wykonamy w późniejszym etapie. Zamontujemy teraz wodziki do jarzma. Wkładamy pierwszy element wodzika w jedną szczelinę jarzma. Następnie drugi element w drugą szczelinę. Należy pamiętać, aby element numer 60 z przyklejonymi dwoma elementami numer 60A był skierowany właściwą stroną do środka. Oba elementy numer 60A smarujemy klejem i przyklejamy na niego drugi element numer 60. Wodziki muszą się lekko poruszać w jarzmach. Zamontujemy teraz oba elementy do belek. Wkładamy jarzma z wodzikiem w otwory numer 58E. Za pomocą nastawnika maszynista reguluje położenie wodzidła w jarzmie, przez co ustawiamy kierunek jazdy parowozu do przodu lub do tyłu oraz jego siłę napędową. W położeniu dolnym wodzidła w jarzmie parowóz jedzie do przodu, natomiast w położeniu górnym jedzie do tyłu. W położeniu środkowym jarzmo nie porusza suwaka w ogóle. Suwak jest wtedy w położeniu neutralnym, a więc para nie jest podawana do cylindra. Przy ruchu koła przeciwkorba porusza drążek mimośrodowy, który nadaje ruch wahadłowy jarzmu. Przy każdym obrocie koła suwak wykonuje jeden ruch w prawo i jeden w lewo, wpuszczając parę kolejno do obu części cylindra. Montujemy tak samo drugie jarzmo w drugiej belce. Przygotujemy teraz dźwignię wodzika numer 63 i 63A. Również wykonamy je jako ruchome. Podklejamy elementy tekturą. Wykonujemy z jednej strony 2 mm, a z drugiej 2,5 mm otwory,
Następnie wycinamy elementy. Dźwignię malujemy na kolor czerwony farbą Vallejo Model Color 70908. Pomagamy sobie drewnianym patyczkiem, używając go jako uchwyt. Wracamy do blachy numer 61 i 62. Farba już dobrze wyschła, więc możemy blachę lekko przybrudzić. Ponownie wykonujemy to metodą suchego pędzla i farbą Vallejo serii Train Color numer 73002. Do blachy musimy jeszcze przykleić 4 elementy numer 54B. Po 2 z każdej strony blachy. Przygotujemy teraz przeciwkorbę numer 64 oraz drążek mimośrodowy numer 64A. Najpierw malujemy elementy na kolor czerwony farbą Vallejo 73002. Czekając aż wyschnie farba, przygotujemy 2 elementy numer 65, czyli tulejki mocowania łącznika wahacza. Wycinamy elementy, rolujemy i sklejamy na 1 mm pręcie. Pomalujemy teraz wszystkie elementy wahacza stawidła, czyli numer 65, 65A i 66. Malujemy na kolor czerwony farbą Vallejo 73002. Do wodzidła suwaka zamontujemy teraz dźwignię numer 63. Do 2 mm pręta przyklejamy 3 mm kartonowe kółko. Wsuwamy wykonany trzpień do dźwigni i montujemy do wodzika. Drugą dźwignię zakładamy z drugiej strony. Na trzpień z drugiej strony również naklejamy 3 mm kartonowe kółko. Łoszem olejnym Tamiya 87131 malujemy kartonowe końcówki trzpienia z obu stron. Tak samo wykonujemy na drugiej belce.
Wracamy do pomalowanych wcześniej elementów numer 64 i 64A. Połączenie przeciwkorby i drążka wykonamy jako ruchome. Na końcach elementów wykonujemy 2 mm otwory. Ucinamy krótkie trzpienie o średnicy 2 mm i przyklejamy do końcówek przeciwkorby. Tak samo wykonamy na elementach wahacza. Na łączniku wahacza wykonujemy 1 mm otwory z obu jego stron. Tutaj jako zabezpieczenie przed wysuwaniem się elementów zastosujemy klej cyjanoakrylowy. Moczymy końcówkę trzpienia w kleju kilka razy, tak aby uzyskać w tym miejscu pogrubienie. Zakładamy trzpień na łącznik i sprawdzamy, czy nie przechodzi przez otwór. W podobny sposób przygotowujemy wahacze. Wykonujemy 1 mm otwór, ale na razie tylko od strony łącznika z krzyżulcem. Wahacze zaginamy w zaznaczonych miejscach. Następnie sklejamy ze sobą. Wykonujemy tak samo drugi wahacz. Połączymy teraz wahacz z łącznikiem. Na końcówkę wahacza przyklejamy przycięty trzpień, na który nałożymy jeden koniec łącznika. W drugim wahaczu przyklejamy w taki sam sposób. Nakładamy teraz łączniki na wahacze. Końcówki trzpieni moczymy w kleju cyjanoakrylowym. Dzięki temu łącznik nie wypadnie z wahacza. Przygotowaliśmy wszystkie elementy stawidła. W następnym odcinku zamontujemy je do ostoi parowozu, starając się wykonać układ jako ruchomy. Przymierzając układ, wydawało mi się, że drążek mimośrodowy będzie za krótki. Ale to wszystko w następnym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.